Czołem modelarki i modelarze. Nowy rok już się zaczął jakiś czas temu. Nie zrobiłem podsumowania roku 2025 na początku tego roku, czy pod koniec zeszłego. No, z różnych powodów, głównie chodziło o to, że po prostu nie miałem jakichś takich chęci w sobie, żeby się za to zabrać. Miałem parę innych spraw na głowie, ale to nieistotne, to nic, co Was by interesowało. W każdym razie postanowiłem dzisiaj skorzystać z chwili przypływu jakiejś chęci, no i z tego, że mam trochę czasu jeszcze, to opowiem Wam o modelach, które udało mi się zrobić w roku 2025. W roku 2025 nie zrobiłem zbyt dużo modeli, ale tak jak wspomniałem wcześniej, miałem tam parę swoich spraw, które tam zajęły bardziej moje myśli niż mój czas, ale myślę, że i tak będę miał o czym Wam opowiedzieć. Ważne, że udało mi się skończyć dwa modele, do których kilka razy podchodziłem, żeby je dokańczać. Były tam małe problemy z spasowaniem gór kadłuba. Prawdopodobnie to nie wynikał problem z jakości modeli, tylko może z mojego takiego próby bycia perfekcjonistą, chociaż nie udaje mi się to za każdym razem. Ale przynajmniej próbuję robić to najlepiej jak się da i czasem sobie narzucam za bardzo jakieś standardy, które i tak staram się osiągać, zazwyczaj je osiągam. Osiągam takie efekty, jakie oczekuję, ale czasem chyba po prostu przesadzam z dokładnością. Ale zaraz wszystko wytłumaczę, o co chodziło. Pierwszy model, jaki zrobiłem, to była Pantera wraz z dioramą. Ją w sumie zrobiłem na samym początku zeszłego roku. Ona miała być zrobiona jeszcze w 2024 roku, ale się już nie wyrobiłem, ani chciałem na siłę robić. Dlatego sobie to przełożyłem na rok 2025. Potem zrobiłem Opla i Sztuga, a następnie oba Junkersy. No i z tymi Junkersami, powiedzmy, była tam jakaś tam przygoda, ale za chwilkę po kolei wszystko wyjaśnię, jak to wyglądało. Z racji tego, iż ta diorama jest dość wysoka, to pokażę z odległości, jak to się prezentuje. Dokładniejsze zdjęcia, czy jakieś tam filmiki, czy rolki, to można na moim Instagramie zobaczyć, albo na moim YouTubie, tam w shortsach powinny być rolki z tymi modelami, więc tam będzie można się przyjrzeć dokładniej, więc tutaj nie będę skupiał się na jakichś kadrach i zbliżeniach, ale tak ogólnie postaram się obrócić tą podstawkę, żebyście zobaczyli, jak to się prezentuje. I to jest Pantera firmy Dragon. Cymeryt z firmy Attack. O tym Cimericie też mam nagrany materiał, żeby filmik Wam pokazać, jak ja nakładam taki Cymerit, bo to ja mam w planach taką serię, trylogię Cimeritu. Tak, i Cymerit Attacku jest jedną z części, tylko po prostu muszę to zmontować i dać komentarz. Jakoś nie mogłem się zebrać. Myślę, że jakoś niedługo siądę do tego. Ale to nie o Cymericie, będziemy tu mówić tylko o samym tym modelu i o tej dioramie. Teraz się złapałem, że znowu się rozgaduję, a nie chciałbym, żeby to było zbyt długie, więc tak na szybko. Pantera to jest Dragon. Gąsienice one nie są zestawowe, bo tu były te DS-y beznadziejne, te takie gumy Dragona, to są friule. Także głośnice są metalowe, więc ten model i podstawka są ciężkie. Figurki to jest chyba Master Boxa. To jest dziewczynka, czy tam dziewczyna, kobieta, tak? Z zestawu chyba niemieccy cywile. Tam jakieś były 2 czy 3 figurki, chyba tam jakiś wózek nawet był w zestawie. W sensie wózek taki nie dziecięcy, tylko na jakiś tam sprzęt. Ale ja postanowiłem, że zrobię z tego dziewczynę z Powstania Warszawskiego. W ręku ona ma pistolet maszynowy Sten, który też gdzieś tam kupiłem jakiś żywiczny, albo on był w jakimś zestawie. Już nie pamiętam. Postaram się takie tu przebitki powrzucać, żeby ze zdjęciami, żeby Wam pokazać, co dokładnie z czego było, tak? Tu są figurki żywiczne, tak? Tu jest powstaniec i tu jest niemiecki żołnierz złapany. To jest chyba z Ardenów figurka, ale kurtka by pasowała i tak dalej, więc tutaj go wrzuciłem. Niech tutaj sobie stoi. Maskowanie tych kurtek, ono nie jest adekwatne, nie jest idealne, tak jak powinno wyglądać, ale
zrobiłem najlepiej jak potrafiłem, tak? Ja jestem cały czas w trakcie nauki malowania figurek. Ogólnie z tych figurek jestem zadowolony, jak one mi wyszły. Oprócz tego no kamuflaż, jak ktoś nie jest specjalistą, to mu nie będzie przeszkadzać, może się podobać. Ja tam nie jestem dobry malowany jeszcze tych, ale myślę, że twarze i ogólnie same jako tako figurki mi nie najgorzej wyszły. Nie jest to poziom klasa światowa, ale jak na mnie powinno być ok. Ten budynek to jest mini art. Ja go ulepszyłem, dodając tutaj jeszcze cegiełki, które sam zrobiłem, bo tutaj po prostu był taki goły, odlany plastik, to z dwóch połówek się składało, to było bardzo brzydkie, więc postanowiłem, że tutaj podoklejam wszędzie cegły, tak, posypię to takim tynkiem, żeby to lepiej wyglądało. Tapety jakieś tam znalazłem w internecie, jakieś wzory wydrukowałem, ponaklejałem. To jakieś tam listwy i tak dalej, stropy. Tutaj oczywiście powinno być jakieś wypełnienie, ja tego nie zrobiłem, ale głównie patrzy się od przodu na tą dioramę, tak? Jakaś tam półka, obraz, tutaj szyby z pleksji porobiłem, czy z pleksji, z jakiejś tam blistra porobiłem popękane szyby, to jakieś kawałki szkła. Tu gruz tych moich cegieł, które też na kanale jest filmik, jak one były robione. Gdzieś teraz w karcie na górze powinny się pojawić do tych cegieł odnośnik. No i Pantera, Pudel Magda. Wszystkie oznaczenia, ja mam kalkomanię do tego czołgu, ale wszystkie oznaczenia robiłem sam. Po prostu malowałem, tak? Tu maski sobie porobiłem, tutaj pędzlem odręcznie malowałem, tu też napisałem odręcznie pędzelkiem te wszystkie oznaczenia. Tutaj ta lilijka mi tak średnio wyszła. Ciężko się maluje na Cimericie, wyszła jak wyszła, tak? Ona jest z dwóch stron namalowana, tam też jest, tak? Tu te wszystkie zapięcia, które są na osprzęt, to są blaszki, tak? Tutaj te blaszki to zrobiłem chyba sam, na te zapasowe ogniwa. Te blaszki po prostu wyciąłem z puszki i tutaj poprzyczepiałem. Ale te inne zapięcia to są jakieś tam gotowe, chyba Aber to był, chyba Aber, ale nie jestem pewien, tak? Po prostu wziąłem, żeby jakieś tam klamry były niepodopinane i tak dalej. Ogólnie z tej dioramy jestem zadowolony. Tak, powiedzmy 9 na 10, znaczy to w mojej skali, tak, no bo na pewno zaawansowany modelarz ze światowej klasy by to zrobił dużo lepiej, tak, ale ja myślę, że jak na moje umiejętności to jest 9 na 10, figurki całkiem spoko mi wyszły, ta dziewczynka trochę najgorzej pomalowana, ale ten powstaniec i ten złapany żołnierz jest całkiem ok. Kolejny model to jest Opel Blitz Tamiya 1.48. Ja za każdym razem będę to powtarzał. Nigdy nic nie mogę modelom Tamiya 1.48 zarzucić, jeśli chodzi o przyjemność z zabawy tymi modelami. Przynajmniej składania, mi się ręce trzęsą to od kawy chyba. Modele bardzo proste, gdzieś tam jakieś detale mają uproszczone, ale wszystko co powinno na tych modelach być widoczne jest widoczne, tak? Tu niestety mój telefon akurat teraz trochę przekłamuje, tu on jest trochę bardziej ten model zakurzony, na zdjęciach będzie to lepiej wyglądać, tutaj jakby no, telefon troszkę jakby wyczyszcza, to tu jest taki bardziej, no cały model jest bardziej zakurzony. Na tym filmiku, przynajmniej teraz na podglądzie, on jest taki bardziej szary, a w rzeczywistości jest przyknięty farbą buff, więc jest zakurzony, tak? No tym model nie mogę zbyt dużo powiedzieć, niestety, bo nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o sam produkt, ale co do mojego wykonania, jak najbardziej można coś o tym powiedzieć. Zdałem sobie sprawę ostatnio, oglądając jakąś galerię, że jeśli chodzi o okna i te pomalowane tutaj te ślady po wycieraczkach, no jeszcze powinienem tutaj od spodu zrobić taką jeszcze zaciemnienie, bo wycieraczka nie smaruje po całej powierzchni, tylko to powinno być jeszcze jakby na dole takie półkole zakurzone, tak, które powstaje, po prostu gdzie pióro nie dosięga, tak, no ale to już jest detal. Nikt na to w komentarzach uwagi nie zwrócił, więc może to nie jest takie ważne. Wiem, że w innych modelach tak robiłem, tutaj jakoś to pominąłem. Tutaj są jakieś bambetle. W zestawie z tym modelem chyba były tak, no zapasowe koła były, to na pewno. I one powinny być chyba podczepione gdzieś tu pod spodem. Tak, ale pomyślałem, że lepiej będzie wyglądać jak je dam na pakę. Beczki chyba były w zestawie i kanistral nie jestem pewien. Parę rzeczy było w zestawie, parę ja dorzuciłem od siebie. Na pewno wiaderko, łańcuch od siebie dorzuciłem. Coś tam jeszcze podrzucałem jakieś swoje bambetle, tak? Tutaj ta plandeka. Ja ją zrobiłem z chusteczki namoczonej wikolem.
nie wygląda dobrze. Już mi na to uwagę tam parę osób zwracało. Mogłoby wyglądać lepiej, tak? Ona jest zbyt taka pomarszczona jest, tak? Za dużo jakichś takich to jest nierówności. Lepiej byłoby to zrobić z jakiejś masy typu jakiegoś Tamiya albo Milliputa, czy jakiegoś innego Green Staffa. Tutaj akurat ta plandeka nie jest, trochę psuje ten model, nie będę ukrywał. Liście to są jakieś tam gotowce z AK czy z AMO, tam 100 lat temu kupiłem i tak sobie raz na jakiś raz przypominam o nich, więc staram się je wykorzystywać, bo pierdoła, a urozmaica model to naprawdę fajnie. No i tam jakiś kurz i tak dalej. Tutaj to wszystko to jest jakiś kurz, tu są jeszcze jakieś te glony, nie glony, chyba glony to jest tam z AK, chyba taka kulka jest takich glonów. Takie farfosa, one właśnie są fajne do robienia takiej właśnie trawy, która jest zmielona gdzieś tam w pojazd, który jeździł po jakichś bezdrożach, czy gdzieś tam się zabrudziło jakimś tym, zabrudziło się po prostu wchodząc na pakę. Tak, model bardzo fajny. Jak zawsze Tamiya 1.48 polecam każdemu, i zaawansowanemu i niezaawansowanemu, bo naprawdę te modele są całkiem duże, tak? Nie zajmują zbyt dużo miejsca, ale nie są takie małe jak 7.2 i fajnie się je robi, tak? I do takich modeli wciąż jeszcze można jakieś dodatki znaleźć, żeby je zwaloryzować, żeby no po prostu jak ktoś ma ochotę coś tam sobie dorobić, to na pewno do tej skali coś tam się znajdzie. A teraz w dobie druku 3D to nawet na zamówienie można sobie porobić dodatki, więc w sumie czemu by nie? Kolejny model to jest Sztug, też Tamiya 48. Powtórzę to znowu, bo ja będę zawsze to robił, to niech to będzie taka moja tradycja. Tu nie ma do czego się przyczepić, tak? Model po prostu jest genialny, wspaniały. No i tyle, no. On umalowany w tym samym czasie co Opel, więc on wygląda tak samo, jeśli chodzi o kolorystykę, o brudzenie, o te liście, tak? To są modele, można powiedzieć, z jednej linii montażowej, jeśli chodzi o JTL. Także one są do siebie bardzo podobne. Jeśli chodzi o brudzenie, kurzenie, to jest praktycznie to samo, tak? I zdjęcia o wszystkich tych modeli, które teraz to pokazuję, tak jak wspomniałem, na moim Instagramie można zobaczyć. Może na YouTubie też są rolki, więc można sobie tam, są miejsca, gdzie się można lepiej przyjrzeć tym modelom. No nie wiem, no nie mam co powiedzieć o tym modelu, po prostu jest bardzo fajny, tak? To jak zwykle, albo nie jak zwykle, zazwyczaj w Tamii, w tej skali, te takie drobne elementy są już odlane na kadłubie, więc tutaj potrzeba dobrego pędzelka, jakiejś tam precyzji i opanowania, jeśli chodzi o farbę, żeby malować jakieś tutaj te korby, jakieś tu łomy i te jakieś siekiery i te inne dodatki. Niektóre są doczepiane, tak jak chyba gaśnica, łopata, tu ten wycior i chyba te łączniki do lin, tak, polowniczych. To jest doklejane, no oczywiście lewarek, tak, ale wiele elementów to jest odlanych, no i można to pomalować i to nie jest wcale aż takie trudne, tylko trzeba sobie farbę przygotować. Jak ktoś ma jakieś tam opanowanie pędzla i farby, to spokojnie można to zrobić, no nie? I takie modele ogólnie, Tamiya 48, jeśli ktoś nie ma aerografu, z różnych powodów, nieistotne, nie ma aerografu, a po prostu maluje pędzlem, to według mnie te modele to jest idealna skala do malowania pędzlem. To jest w sam raz takie coś pomiędzy małą 7.2 a dużą 3.5. To jest po prostu idealna skala do malowania, tak? Nie ma dużych powierzchni, tu wasza taki sztuk jako ma sport, zajmie spokojnie takie panele, można sobie kawałek po kawałku malować, waloryzować. Taki sztuk też jest fajnym modelem do cieniowania, a to już jest bardziej dla osób, które używają aerografu, albo można też przecież cieniować farbami olejnymi, tak? To też nie ma w tym żadnego problemu, więc spokojnie taki model też można wycieniować, nie posiadając aerografu. Więc to jest tylko kwestia zabawy i dlatego, no i wprawy jakieś. Polecam. Kalkomanie, jak widać, są świetne, tak? Nie ma żadnego tutaj błyszczenia, gdzie nie odstają chyba, no to chyba ta czaszka to jakoś tak, ale to faktycznie pod jakimś ostrym światłem dopiero to widać, ale te inne kalki po prostu nie odstają w ogóle, tak? Tutaj może po prostu źle zrobiłem, także ale ogólnie zawsze będę polecał wszystkim z czystym sercem, macie do wyboru Tamiję, bierzcie w ciemno, tak? No i w końcu dotarliśmy do Junkersa U88.
bardzo fajny model, bardzo w ogóle ładny jest ten samolot. Wiadomo, to wszystko jest kwestią indywidualną, względną to się komu podoba, co nie. Ale mi się wydaje, że te Junkersy są bardzo zgrabnymi maszynami. Bardzo ładne są. Zwłaszcza przez to, że one mają takie dość skomplikowane to szklenie. To się bardzo fajnie prezentuje, jak się oczywiście dobrze zrobi maski. Tak? To jest bardzo ważne. Ale ogólnie sam w sobie ten samolot jest bardzo ładny. Bardzo fajne ma to malowanie, tak? Ja postarałem się jakoś tutaj, idąc za swoim błędem, który zrobiłem przy U-52 Italeri, który zrobiłem tam ileś tam lat temu, ale nie aż tak dawno, no tam z kilka lat temu. Ja robiłem też takie malowanie, tylko że ja zrobiłem je bardzo ciemne i tak naprawdę jak nie ma dobrego światła, to ten model się prawie że czarny wydaje, albo taki bardzo ciemnoszary. Tutaj oryginalne kolory, których tu użyłem, ja je porozjaśniałem, dodając tam biały kolor, biały i żółty trochę. I do tego jeszcze, jak już potem pomalowane były te powierzchnie, to jeszcze potem rozjaśniałem tam po kolei poszczególne panele, jakie tam mam w zwyczaju, czy robię czołgi, czy robię samoloty, cokolwiek. Ja zawsze tam jeszcze w obrębie paneli jeszcze robię tam jakieś takie rozjaśnienia, taki powiedzmy a la marmurek, tak, żeby model ciekawie wyglądał, tak. Tutaj oczywiście aparat przekłamuje troszkę odcienie i przekłamuje zbyt jakby wyostrza ten marmurek. To wszystko jest w rzeczywistości jest troszkę bardziej subtelne. No, tak, tyle mogę powiedzieć żeby usprawiedliwić to, jak ten model wygląda, jeśli ktoś miałby jakieś zastrzeżenia co do jego wyglądu. Co do oznaczeń. Wszystkie oznaczenia to są kalkomanie. Mógłbym zrobić tutaj, pomalować to aerografem, bo to nie jest trudne, namalowanie tych krzyży i tak dalej. Znaczy chodzi o duże oznaczenia, tak? Bo te jakieś tam drobne, to wiadomo, że kalki muszą być. Ale te krzyże mógłbym pomalować, robić maski aerografem, tylko po prostu mi się nie chciało, tak? Nie jestem w stanie to zrobić, ale po prostu mi się nie chciało i tak zostało, tak? Jedyne co zrobiłem zamiast kalki to użyłem ten biały pasek, do tego namalowałem, tak? I chyba to jedyna była taka duża kalka, którą po prostu no to bez sensu było tu malować jakaś kalkę, skoro mogę sobie po prostu pasek namalować biały. Nie ma tutaj swastyk, dlatego że nie było w zestawie. Tam już parę osób mnie zarzuciło, ja się z tym sobie jak najbardziej zgadzam. Ten samolot powinien mieć swastyki, bo to jest niemiecki samolot, tak? W czasie wojny miały swastyki, dlaczego na modele miałoby ich nie być? Ale to jest niemiecki model, wiemy jak Niemcy do tego tematu podchodzą. Jak co to nie my. Tak, więc po prostu nie ma, tak. Specjalnie jak byłem na konkursie ostatnio w Helsinkach, to kupiłem sobie cały arkusz swastyk, żeby mieć już po prostu w zapasie, żeby już po prostu kolejnych modeli nie zostawiać tak powiem, niedokończonych, tak, bo to jest niekompletny model. Nie ma swastyk, więc to nie jest kompletny model historyczny, tak. Na pewno nie jest merytorycznie zgodny, jeśli chodzi o jakieś tam detale, tak, ale przynajmniej staram się w miarę historycznie podchodzić do budowy modeli. Nie propaguję żadnych systemów i tak dalej, po prostu staram się zachowywać historyczne symbole na historycznych miniaturach. Takie jest moje podejście, tak? Dobra, ale znowu się rozgaduję, znowu off-top. Model jest bardzo fajny, ogólnie jest dobrze spasowany. Szyby są całkiem spoko spasowane. Ja to oczywiście musiałem coś tam sobie jeszcze poprawiać, bo ja tam czasem za bardzo coś spiłuję i po prostu muszę jakieś tam wkładki jeszcze robić, żeby dopasować. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby szyby były niemalże idealnie dopasowane. Więc tutaj oczywiście chyba w tym modelu albo w tym drugim Junkersie, to jest w tym. Tu musiałem jeszcze dokleić taki z hipsu pasek, żeby ta szyba dochodziła tutaj równo do tej części kadłuba. No, co tutaj jeszcze z takich ciekawych rzeczy, co to robiłem jeszcze? Tutaj jest antena zrobiona, to jest chyba z Ammo. Ale wiem, że chyba też Ushi robi firma, chyba Ushi to się nazywa. Robi też taką elastyczną nitkę, jest super do robienia anten, jest bardzo wytrzymała. No nie wiem, czy da radę ją rozerwać, no chyba, że się będzie ciągnęło na niej samochód, wtedy pewnie pęknie. Ale wątpię. Nie, no, na pewno pęknie, ale do robienia anten w ubocie tego używałem naprawdę super jest, tak? Tutaj dodatkowo z czym miałem problem z tym modelem, tak? Problem miałem, tutaj jest taka płyta, on tutaj idzie, żeby tej anteny też nie urwać. Tu idzie, tu się zaczyna, tu idzie, tu wchodzi, tak? No taki jakby bardzo podłużny taki rąb.
przepraszam, rąb, trapez, tak? Bardzo podłużny trapez. I tutaj jakiś był niespasowany, to oczywiście musiałem szpachlować, bo to musi być idealna linia, taka grubości jak w innych miejscach, tak? Żeby to było spójne wizualnie. Więc tutaj musiałem szpachlować, tu ja oczywiście szpachluję takie, jak szpachluję cyjanoakrylem, tak, bo jego się najlepiej ryje, bo zwykłą taką szpachletą i ona się za bardzo poruszy. Cyjanoakryl też się kruszy, ale troszkę mniej trzeba uważać. No, ale ogólnie w tym i w drugim modelu to samo, tak, miałem problem z tym, bo przekombinowałem i no i musiałem tutaj poprawiać, tak. Od spodu model prezentuje się tak. On nie jest taki super, tu akurat na tych nie widać, ale tu jest trochę przykurzony. Tu są jakieś docieki. Nie chciałem go też za bardzo, nie wiadomo jak brudzić. Zrobiłem po prostu takie ślady posadzy. Tak, one są takie lekko, jak tu widać, mokre, tak, tłuste. No. I tyle. O, z takich rzeczy, których na pewno to chyba już każdy musiałby zrobić, nie tylko to była kwestia mojego modelu. W drugim było tak samo. Tutaj jak jest ta lampa. Ja tu wklejałem ten plastik przezroczysty, zeszlifowałem to na równi, na matowo z tym, na równi ze skrzydłem, tak, z tym frontem skrzydła. Wypolerowałem to, żeby to było błyszczące, tam oczywiście w środku, zanim też wszystko wkleiłem, tak, pomalowałem tam srebrną farbą, tak, wkleiłem to, wyszlifowałem na równo, poprawiłem linię tutaj rylcem. Tak, potem nakleiłem taką jajowatą maskę, no i po prostu malowałem model i na końcu maskę zdjąłem, no i jest taka fajna lampa. Tak, bo zawsze problem jest z wklejaniem tych elementów transparentnych po pomalowaniu, że po prostu to nie będzie równej linii, jak nie, żeby to równo było, żeby się nie urwało. No, to tutaj jeszcze jest takich ciekawych rzeczy. Tu chyba nie ma zbyt dużo do omówienia o tym modelu, tak? No, problem jaki właśnie miałem tylko z tą górą, gdy mnie tak trzymało, bo ja nienawidzę ryć linii podziału. Każdy model, w którym muszę to robić, muszę te linie poprawiać, tak? Także mam zawsze jakiś z tym problem. I tu jeszcze coś mogę powiedzieć od spodu. Chyba nie ma zbyt dużo do dodania w tym modelu. On dość łatwy jest ten model, tak? Więc tutaj nie ma co się nad nim rozwodzić. Dość łatwy i dość przyjemnie się go robi, tak? No i ładnie wygląda i maskowanie ma fajne. Kolejny Junkers. O tym modelu nie będę się rozpowiadał za dużo, bo już w tamtym powiedziałem w sumie wszystko, co mógłbym powiedzieć też w tym modelu. Jedyne co mogę powiedzieć albo powtórzyć to samo, że ta owiewka jest bardzo fajna. Tu trzeba troszkę się nabawić z maskami, ale do użycia masek, do robienia masek można użyć takiego fajnego narzędzia, które teraz będzie Wam się wyświetlało na ekranie. To bardzo pomaga do robienia równych masek, zwłaszcza jeśli chodzi o robienie masek powiedzmy w jakiejś tam jednej linii, taka ta dolna linia, tak żeby wszystkie miały taką samą wysokość, a potem tnie się na długość. To bardzo, bardzo pomaga. Można się obejść bez tego jak najbardziej, ale to ułatwia robotę i pomaga uzyskać powtarzalność, jeśli chodzi o robienie masek. Od spodu ten model wygląda w ten sposób. Tak, tu niestety mi się srebrzą kalki. Ta kalka jednym się srebrzy. Jakoś coś tu poszło nie tak. Ale i tak tego nie widać, więc nie przykładałem większej wagi do tego. Tutaj malowanie zastosowałem takie, jakie było w instrukcji. Bardzo, bardzo ciekawe malowanie, tak? Jest takie... Zawsze te nachtiagery jakoś tak wzbudzają takie zainteresowanie ludzi, którzy oglądają, bo myślą, że takie malowanie takich łatek jest bardzo trudne, a tak naprawdę to malowanie tych łatek to poszło bardzo szybko takie i po prostu było gotowe, tak? To zajęło jakąś tam chwilę tak naprawdę. Tylko trzeba sobie przygotować farbę, no i wiadomo uważać, żeby jakąś plamą nie chlapnąć za mocno, żeby tego efektu sobie nie zniszczyć. No i co tu jeszcze jest z takich rzeczy? Tutaj są te anteny. Tak, w zestawie były takie, to wyglądało po prostu jak drabiny, a nie jak antenki. I tak na początku miało być, bo ja nie chciałem w ogóle tych modeli jakoś waloryzować, specjalnie modyfikować. Ale doszedłem do wniosku, kurde, że to wygląda tragicznie, tak? Ten model nie jest taki super szczegółowy, no ale te anteny to jest po prostu jakaś porażka. Więc wziąłem sobie i te bardzo cienkie druciki, poucinałem sobie na długość. Tak, zostawiłem te podstawy tych radarów, tak, po prostu ucięłem te pionowe
bo tu były takie po prostu pionowe, taka tutaj jedna decha, tu druga, to po prostu było takie toporne strasznie. Te pionowe poucinałem, zostawiłem tylko te krzyże, które tam są w środku, te stelaże i na nie ponaklejałem klejem cyjanokrylowym te właśnie małe druciki. Chwilkę to zajęło, bo to dość precyzyjna robota, no ale się udało i myślę, że na pewno wygląda dużo lepiej niż jakbym zostawił to co było wcześniej. No i myślę, że chyba to wszystko, co mogę powiedzieć. Nie będę dalej się rozgadywał, bo ten filmik jest 5 modeli, w zeszłym roku było chyba z 14 i ten filmik będzie chyba dłuższy niż tamte 14 modeli. No, ale tak to wszystko wygląda. Myślę, że warto się zainteresować tymi modelami, które ja tutaj zrobiłem, jeśli chodzi o, jakby ktoś chciał sobie zakupić. No, co mogę wam powiedzieć? Obserwujcie dalej i myślę, że niedługo kolejny filmik wrócę. Ja mam materiały porobione, ale to jest kwestia, muszę po prostu usiąść i to wszystko ponagrywać. Teraz postanowiłem sobie uprościć całą tą moją modelarską mój modelarski kanał, nie będę bawił się w jakieś tam pisanie, tłumaczenie i tak dalej. Po prostu tekst będzie generowany automatycznie, jak ktoś będzie chciał sobie z napisaniem poglądać. Będę starał się mówić wyraźniej, bo ja mam problemy z dykcją ogólnie, ale i tak muszę wam powiedzieć, że na tych filmikach mówię bardzo ładnie i bardzo czysto jak na mnie. Ale przez to, że mam problemy z dykcją, to nie zawsze sobie YouTube radzi, jeśli chodzi o generowanie napisów, tak? A chciałbym też, żeby generował napisy w języku angielskim, najpierw po polsku, a potem, żeby generował w angielskim, żeby też te filmiki w jakimś tam stopniu mogły trafiać do szerszej publiczności. No i chyba tyle. No, mam materiały, postaram się coś ponagrywać jeszcze, ale na razie nie przedłużając, dzięki za uwagę. Wy też się możecie pochwalić, co byście zrobili w zeszłym roku, jakie modele. Może nie wszystkie, może po prostu go wypiszcie, jaki model był wasz ulubiony, albo z jakim mieliście najwięcej roboty. Ja na razie te porobiłem, jak tu widać. Tu w kolejce mam jeszcze oczywiście parę innych modeli, czy paręnaście już podkładowanych. Teraz kończę Panzer 4 firmy Border. Jak dobrze pójdzie, to no do końca stycznia ten model będzie gotowy, więc za niedługo gdzieś tam się jakieś rolki pewnie pojawią i na moim Instagramie zdjęcia, więc obserwujcie YouTube'a i Instagrama i będę tam wrzucał na bieżąco jakieś informacje, albo to co już skończyłem, jeśli chodzi o modele. No i nic, w takim razie jeszcze raz się żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia i nie zapomnijcie o mnie. Ja staram się pamiętać coś raz na jakiś czas wrzucić, albo przynajmniej myśleć o tym, że powinienem coś wrzucić. No nic, na razie, cześć, do zobaczenia i wracajcie do modeli.